Mamy pandemię koronawirusa, a to oznacza, że pojawił się on na wielu obszarach i szybko się rozprzestrzenia. Na moim Instagramie skrzynka pęka od zapytań, co robić, by nie zachorować. Czy stosować jakieś leki typu neozinę albo megadawki witaminy C, cynk, selen, Gripex, a może wypijać dużo alkoholu, skoro wirus jest wrażliwy na jego działanie. Jak samemu zrobić płyn odkażający, jeśli nie dostaniemy go w sklepie? W tym odcinku odpowiadam na te pytania i co więcej, podaję najskuteczniejszą witaminę, która chroni przed koronawirusem i tutaj uwaga, jest najskuteczniejszą znaną metodą ochrony przed zakażeniem w obecnej sytuacji, a na dodatek jest za darmo, a jest nią witamina HSDI. Nazywam się Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrem chemii medycznej oraz technikiem farmaceutycznym, a to jest kanał Okiem Chemika, na którym rozmawiamy o zdrowiu, lekach, kosmetykach, jedzeniu oraz o szeroko pojętej chemii. Więc jeśli jesteś zainteresowany takimi tematami, to subskrybuj ten kanał i zapraszam na film. Zacznijmy więc od witaminy HSDI. Nie kupicie jej w aptece, ponieważ nie jest to magiczna pigułka, ale szereg zachowań, które w obecnej sytuacji pomogą Wam uniknąć infekcji. HSDI to skrót od higiena, sen, dieta i izolacja. Wirus rozprzestrzenia się drogą powietrzno-kropelkową, dlatego tak ważna jest odpowiednia higiena, aby mu to uniemożliwić. Patogeny wnikają do naszego organizmu głównie przez błony, czyli usta, nos, oczy, ale także pochwę i odbyt. Błony śluzowe są wrotami dla wirusa. Należy unikać dotykania tych miejsc nieodkażonymi dłońmi, czyli nie przecieramy oczu, nie dłubiemy w nosie, nie dotykamy ust, nie oblizujemy palców, a przed i po skorzystaniu z toalety myjemy ręce. Jeśli korzystasz z toalety publicznej, zrezygnuj z suszarek do rąk, ponieważ powodują one powstawanie aerozolu, czyli drobnych kropli w powietrzu, które transportują patogeny. Ponadto zbierają się w nich drobnoustroje, których ogromne ilości są wyrzucane z urządzenia podczas każdego suszenia. Z drugiej strony badania naukowe dowodzą, że osuszanie rąk po umyciu jest konieczne, ponieważ znacznie ogranicza to liczbę drobnoustrojów przenoszonych przez dotyk. Patogeny najefektywniej namnażają się w wilgotnym środowisku, dlatego dłonie należy osuszyć papierowym lub materiałowym, czystym ręcznikiem, natomiast suszarki do rąk są najgorszym sposobem osuszania dłoni. Mycie dłoni wydaje się rzeczą banalną, ale niestety wciąż wiele osób nie robi tego poprawnie. Po pobieżnym umyciu rąk pozostaje na nich wiele drobnoustrojów, co widać na przykład pod lampą UV. Części dłoni, które trzeba wyjątkowo dokładnie wyszorować, to okolice paznokci oraz nadgarstki. Myjąc dłonie, nie zapominaj o obszarach pod pierścionkiem, bransoletką i zegarkiem. Pod tymi ozdobami także znajdują się drobnoustroje, których nie usuniesz bez szorowania z użyciem mydła i ciepłej wody przez minimum 20 sekund. Dłonie myjemy w następujący sposób. Zdejmij zegarek, bransoletki oraz pierścionki. Następnie zwilż obie dłonie ciepłą wodą i namydl je. Rozprowadź mydło w obu dłoniach. Umyj zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną ich część. Nie zapominaj o przestrzeniach między palcami oraz kciukach. Namydl i pocieraj jeden i drugi kciuk. Opuszki palców myj w taki sposób. Nie zapominaj też o nadgarstkach, ponieważ tam również jest dużo patogenów. Opłucz dłonie ciepłą wodą, aby pozbyć się mydła, a następnie osusz je dokładnie czystym, suchym ręcznikiem. Cały proces mycia dłoni powinien trwać nie krócej niż 20 sekund. Jeśli nie masz możliwości umycia rąk, możesz użyć środka odkażającego, czyli płynu lub żelu na bazie alkoholu. Aktualnie jest problem z dostępnością tych preparatów w sklepach, dlatego podam Ci sposób na przygotowanie takiego preparatu w domu. Do jego sporządzenia będziesz potrzebować spirytusu lub alkoholu izopropylowego. Wiem, że ze spirytusem jest teraz problem w sklepach, więc jeśli nie uda Ci się go kupić, możesz wykorzystać alkohol izopropylowy, który możesz kupić na przykład w sklepach z lakierami hybrydowymi, ponieważ cleaner do przemywania paznokci jest właśnie tym alkoholem. Przelej alkohol do butelki z atomizerem, uzupełnij ją do 2/3 objętości. Resztę dopełnij wodą, dodaj kilkanaście kropli gliceryny zakupionej w aptece lub żelu aloesowego, olejku herbacianego, arganowego, ze słodkich migdałów czy nawet zwykłej oliwy. Wymieszaj i stosuj w razie potrzeby.
Do sporządzenia płynu odkażającego nie nadaje się wódka, ponieważ dopiero alkohol o stężeniu minimum 60% niszczy wirusy i bakterie. Wódka jest 40% roztworem alkoholu, dlatego nie będzie skuteczna. Można też zrobić roztwór zgodnie z przepisem umieszczonym w Farmakopei Polskiej, czyli książce, w której są przepisy na różne leki wykonywane w recepturze aptecznej. Jednak do wykonania takiego roztworu będziesz potrzebować np. strzykawki, którą odmierzysz potrzebnej ilości składników. Przepis zamieszczam w opisie filmu na dole. Jest na litr płynu, ale jeśli odmierzysz połowę wszystkich składników, to uzyskasz pół litra tego płynu. Jeżeli 1/4, to 250 ml tego płynu i tak dalej. Pamiętajcie, że według badań mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia chorobami układu oddechowego o 16 do 21%. Często zadajecie mi pytanie, czy dobrą metodą na pokonanie koronawirusa jest wypicie alkoholu. Ja rozumiem to myślenie, że skoro w płynach odkażających znajduje się alkohol, na który wirus jest wrażliwy, to skuteczną metodą będzie podawanie tego alkoholu wewnętrznie i chodzenie pijanym. No, moi drodzy, odkażające właściwości mają płyny, w których stężenie czystego alkoholu wynosi minimum 60%. Niestety nie jest możliwe uzyskanie tak dużego stężenia alkoholu w organizmie bez uszczerbku na zdrowiu, a konkretniej bez śmierci. Bo osoby, u których stężenie alkoholu we krwi wynosi od 3 do 4 promili, czyli od 0,3 do 0,4%, tak naprawdę już walczą o życie, a jest to stężenie kilkusetkrotnie mniejsze niż to, które pokona wirusa. Więc apeluję, aby nie spożywać alkoholu w celu ochrony przed wirusem. To nie jest ani mądry, ani skuteczny sposób i zabije prędzej Was niż koronawirusa. Drugim działaniem, które pomoże nam uniknąć infekcji, jest odpowiednio długi sen. Nasz organizm podczas snu regeneruje się, a to w okresie infekcyjnym jest szczególnie ważne. Badania naukowe dowiodły ogromny wpływ snu na odporność organizmu, więc zwłaszcza teraz nie zarywaj nocek i dbaj o to, by się wysypiać. Badania zespołu Sheldona Cohena z 2009 roku na 153 zdrowych osobach oraz badania doktora Arika Pratera z 2015 roku na 164 osobach wykazały, że słabo sypiające osoby chorowały około 3 do 4,5 razy częściej niż te, które się dobrze wysypiały. Myślę, że to daje do myślenia. Trzecim działaniem jest dieta. Różnorodna, zbilansowana dieta to podstawa sprawnie działającego układu odpornościowego. Nasz system immunologiczny potrzebuje szeregu witamin, minerałów, tłuszczów, białek, węglowodanów, a także wody, aby sprawnie funkcjonować. Wiele osób łudzi się, że gdy weźmie jakąś tabletkę multivitaminową albo megadawki witaminy C, cynk, selen itd., to jest to szybki, skuteczny sposób na zbudowanie odporności. Nic bardziej mylnego, jak mawia klasyk. Odporność buduje się miesiącami i żadna tabletka nie zrobi tego w 2 dni. Niestety, ale łykanie suplementów w celu dostarczenia witamin i wszystkiego, czego nasz organizm potrzebuje, to nie jest dobry kierunek. Mało tego, często słyszę, że żywność jest teraz pełna chemii, uboga w witaminy i bez suplementów się nie obejdzie. To jest bzdura. Każdą witaminę poza witaminą D3 jesteśmy w stanie dostarczyć zbilansowaną dietą i to jest kierunek, który trzeba obrać, aby nie chorować. Co do słabej jakości jedzenia, wystarczy zainteresować się, co warto kupować, a czego nie. To nie jest wybitnie trudne, ale wymaga trochę chęci i nauki. Przykładowo wybieraj jogurt naturalny, zamiast przecukrzonego jogurtu deserku ze sztucznymi barwnikami. Wystarczy kupić paczkę orzechów zamiast batoników z toną cukru i tłuszczem częściowo utwardzonym. Zamiast burgera z McDonalda wybierz na obiad sałatkę. Zamiast mrożonej pizzy wybierz mieszankę mrożonych warzyw i zrób z tego jakieś smaczne danie. Do zmiany nawyków żywieniowych naprawdę wystarczą chęci i odrobina edukacji. Nie trzeba mieć magistra z dietetyki, aby nauczyć się zdrowo odżywiać, a jeśli potrzebujesz pomocy, to polecam Ci kanał Healthy Om Nom Nom na YouTube albo Niekoniecznie Dietetycznie na Instagramie. Dziewczyny w prosty sposób uczą, jak wybierać wartościowe produkty i zmieniać nawyki żywieniowe. Pamiętajcie, że kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych nie polega na kupowaniu 7 pudełek różnych suplementów. Te preparaty nie mogą być substytutem zróżnicowanej diety, a o ich wątpliwej jakości mówiłam w jednym z odcinków, który podlinkuję Wam w opisie filmu na dole.
Zapewne przychodzi Wam jeszcze do głowy przeciwwirusowy preparat Neozine czy Groprinozin, który jest reklamowany w telewizji jako świetny sposób na wzmocnienie odporności. Na jego temat nagrałam osobny odcinek i link także znajdziecie w opisie filmu na dole. Ostatnim i aktualnie najważniejszym sposobem, który należy zacząć stosować, aby uniknąć zarażenia koronawirusem, jest izolacja. W Polsce odwołano imprezy masowe, zamknięto szkoły, uczelnie, przedszkola itd. I te działania mają na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. To nie są ferie, ani urlop wypoczynkowy, lecz kwarantanna. I każdy w miarę możliwości powinien pozostać w domu. Musimy ograniczyć kontakty z innymi do niezbędnego minimum. I argumenty typu ja mam dobrą odporność, to nic mi nie będzie. Ja nie miałam kontaktu z osobą chorą, więc już bez przesady. Albo nie wytrzymam tyle w domu, przecież to nie wojna i tak dalej. Naprawdę, można sobie darować. Może i masz silny układ immunologiczny i Ty nie zachorujesz, ale jest też możliwość, że złapiesz wirusa i przejdziesz infekcję bezobjawowo, bo Twój układ odpornościowy sprawnie sobie z tym wirusem poradzi. Jednak weź pod uwagę fakt, że możesz przenosić zarazki na inne osoby nawet o tym nie wiedząc. Okres inkubacji wirusa wynosi 2 tygodnie, a to oznacza, że pierwsze objawy u osoby zarażonej mogą wystąpić dopiero po kilkunastu dniach od zakażenia. W tym czasie nie jest się świadom, że roznosi się wirusa i to właśnie jest największym problemem. Bo ciężko ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenów przez ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że są ich nosicielami. Dlatego właśnie powinniśmy przez kilkanaście dni ograniczyć do minimum kontakty międzyludzkie. Najbardziej zagrożone są osoby starsze i schorowane i to właśnie one ucierpią najbardziej na niezastosowaniu się do izolacji. To, jak istotna jest izolacja i inne metody prewencji, doskonale obrazuje analiza rozwoju pandemii przygotowana przez Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób. Jeśli nie zrobimy nic, pandemia rozwinie się szybko i w krótkim czasie zainfekuje znaczną część społeczeństwa. Prewencja natomiast ma 2 podstawowe cele: zmniejszenie liczby zakażonych i opóźnienie efektów pandemii. Im mamy więcej czasu, w tym większym stopniu możemy się przygotować do leczenia, a im mniej chorych, tym skuteczniej możemy ich leczyć, a pamiętajmy, że nasza ochrona zdrowia nie cierpi na nadmiar lekarzy i sprzętu. Ta linia reprezentuje to, ile pacjentów jesteśmy w stanie skutecznie leczyć. To, co powyżej, możemy nazwać strefą śmierci, ponieważ są to po prostu pacjenci, których nie damy rady leczyć. Powiem krótko, ale dosadnie. Im więcej osób teraz pozostanie w domu, tym mniej ludzi umrze. Potraktujmy tę sytuację poważnie i zdajmy egzamin z odpowiedzialności. Musimy poświęcić naszą wygodę i przyzwyczajenia, aby pandemia została opanowana. Pamiętajcie, że to nie jest czas na panikę i strach, że wszyscy poumieramy, ale też nie można bagatelizować sytuacji i krzyczeć oj tam, nic mi nie będzie. Teraz trzeba wdrożyć racjonalne zachowania i zastosować do zaleceń, które okazały się skuteczne w innych krajach, czyli trzeba wdrożyć izolację i szczególną higienę. Przykładowo we Włoszech zareagowano za późno, a ludzie nie potraktowali poważnie sytuacji i nie zastosowali się do pozostania w domu i ograniczania kontaktów międzyludzkich. Proszę, uczmy się na błędach innych i zróbmy wszystko, aby pozostać w domu przez najbliższe dni. Każdy kontakt z inną osobą jest potencjalną szansą na przekazanie wirusa. Zwłaszcza w dużych skupiskach ludzi ta szansa wzrasta. Jeśli okaże się, że zakażonych będzie dużo osób, niestety nasze szpitale nie będą w stanie pomóc każdemu. Jak wiecie, instytucje ochrony zdrowia mają określone moce przerobowe. W szpitalach są dostępne izolatki, respiratory, łóżka, ale ich liczba nie jest nieskończona. W szczególności brakuje respiratorów, które są niezbędne w przypadku leczenia osób, u których przebieg choroby jest ciężki i bez których chorzy zwyczajnie nie przeżyją. We Włoszech już prowadzi się selekcję pacjentów i przydziela się respirator głównie osobom młodszym, które mają większą szansę na przeżycie. To jest trochę jak na polu bitwy. Trzeba ratować najsilniejszych i to się dzieje w Europie w XXI wieku, w kraju, w którym nie można powiedzieć, że bieda aż piszczy. To teraz wyobraź sobie, jak sytuacja może rozwinąć się w Polsce. U nas opieka zdrowotna jest w dużo gorszym stanie niż we Włoszech. Jeszcze przed pandemią koronawirusa brakowało u nas respiratorów i łóżek i teraz, jeśli chorych będzie bardzo dużo, niestety nie wszyscy uzyskają odpowiednią pomoc. Nie dopuśćmy do tego, proszę, i ograniczmy do minimum kontakty z innymi ludźmi.
Apeluję, aby szczególnie osoby starsze przestały chodzić do kościołów. Ja naprawdę rozumiem, że ktoś ma potrzebę pomodlenia się, ale masowe zgromadzenia w zamkniętym pomieszczeniu podczas pandemii koronawirusa to po prostu zły pomysł. Zresztą to nie tylko moje zdanie. W Lombardii we Włoszech odwoływane są msze, a Konferencja Episkopatu Polski wydała dyspensę od udziału w mszach świętych dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji, dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób sprawujących nad nimi opiekę. Zostańcie w domu i wysłuchajcie mszy w radiu, telewizji lub w internecie. Zresztą nawet msze papieskie odbywają się teraz bez udziału wiernych, także nie bądźmy świętsi od papieża i nie ryzykujmy lekkomyślnie zdrowiem i życiem naszym i innych osób. Co do zakupów, nie róbmy zapasów jak na wojnę. Jedzenia może zabraknąć tylko jeśli zaczniemy szturmować masowo sklepowe półki. Weźcie proszę pod uwagę, że gdy kupicie za dużo, jedzenie po prostu wyląduje w koszu. I nie wykupujcie litrów mydła na zapas, bo każdy musi mieć dostęp do środków odkażających. Jeśli dużo osób kupi więcej niż potrzebuje, towaru zabraknie i inni nie będą mogli zadbać o higienę, przez co będą bardziej podatni na wirusa, zarażą kolejnych, a więc i wasze szanse na zarażenie wzrosną. Walka z pandemią to jest gra zespołowa. Paradoksalnie pandemia koronawirusa może na dłuższą metę przynieść więcej pożytku niż szkody i w przyszłości być może sezon jesienno-zimowy nie będzie polegał na tym, że pół Polski chodzi chora do pracy i szkoły i ma w nosie to, że zaraża innych ludzi. Na ten temat nagrałam film Leki, które nie leczą przeziębienia, w którym opowiadam, jak nieodpowiedzialne jest faszerowanie się gripeksami tłumiącymi objawy choroby i chodzenie w takim stanie do pracy i szkoły. Cieszę się, że tak wiele osób teraz mówi o prawidłowej higienie rąk, konieczności izolacji podczas choroby, a także o tym, w jaki sposób kaszleć i kichać, aby nie roznosić zarazków. Pamiętajcie, że kaszlemy i kichamy w zgięcie łokcia, a nie w dłonie. Dzięki temu, nawet gdy nie masz możliwości umyć rąk, nie roznosisz nimi zarazków, dotykając klamek i innych przedmiotów codziennego użytku. Niezmiernie cieszy mnie też to, że Polacy dzięki tej sytuacji uświadomią sobie, że należy myć często dłonie. Niewątpliwie świadczą o tym puste półki sklepowe, na których mydło i żel dezynfekujący to teraz towar deficytowy. I raz jeszcze, już na sam koniec powtarzam, upijanie się w celu ochrony przed koronawirusem to skrajna głupota. Nie da się uzyskać stężenia równego 60% alkoholu we krwi, nie umierając. Nasz organizm wytrzyma jakieś 0,3–0,4%, a wirus 200-krotnie więcej. Proszę się też nie kąpać w spirytusie, bo historia zna takie przypadki, a jednym z nich była pewna kobieta, która w obawie przed zakażeniem wirusem Ebola wzięła kąpiel w stężonym alkoholu i niestety zmarła. Nie wypiła ani kropli alkoholu, ale alkohol dostał się do jej organizmu drogą wziewną oraz przez błonę odbytnicy i pochwy. Nie wiem, czy wiecie, ale tymi drogami także wchłaniają się różne substancje, co wykorzystano, produkując czopki i globulki dopochwowe. Tak więc kąpiele w spirytusie stanowczo odradzam. Jeśli masz uzasadnione podejrzenie, że możesz być zainfekowany koronawirusem, czyli masz wysoką gorączkę, suchy kaszel, duszności i silne zmęczenie, wejdź na stronę Głównego Inspektora Sanitarnego lub na stronę Ministerstwa Zdrowia. Znajdziesz na nich listę stacji sanitarno-epidemiologicznych, z którymi powinieneś się skontaktować najlepiej telefonicznie. Tam uzyskasz wskazówki dotyczące dalszego postępowania w tej sytuacji. Pod żadnym pozorem nie korzystaj w takim przypadku z komunikacji miejskiej. Mam nadzieję, że wszyscy zastosują się do zaleceń zarówno Światowej Organizacji Zdrowia, jak i Głównego Inspektora Sanitarnego i ograniczą kontakty międzyludzkie do minimum, a także zadbają o higienę. Mam Was za ludzi inteligentnych i wierzę, że poważnie potraktujecie tę sytuację. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Bardzo proszę Was o udostępnianie tego filmu i klikanie łapek w górę, bo to zwiększy jego zasięgi, a w przypadku tego odcinka szczególnie mi na tym zależy, dla naszego wspólnego dobra. A jeśli jesteś maturzystą i zdajesz maturę z chemii i jesteś uwięziony w tym momencie w domu, to zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony Chemia w Probówce, na której znajdziesz kurs internetowy z chemii, który możesz przerabiać nie wychodząc z domu. Ode mnie na dzisiaj to wszystko, a ten, kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu koronawirus. Do usłyszenia. Cześć!